Witam. Dzisiaj krótka historia kultowego pióra Parker 51. Tych takich podstawowych modeli, oczywiście te, które mam w dyspozycji, pokażę dokładniej. Natomiast jest to te modele, które ja mam, to widać tutaj 5 egzemplarzy. Od Vacuumatica po ten najnowszy model. Bez zbędnych ceregieli przechodzimy do omawiania. Vacuumatic Parker 51 zadebiutował w 1941 roku w czasie wojny. To był tak zwany model Double Jewel, czyli i na górze na skówce, i na korpusie był taki element wykańczający, przypominający diament. Najpierw była to metalowa końcówka do naciskania, tak zwany speedline, a potem plastikowa. Teraz czas przyjrzeć się właśnie detalom wyróżniającym ten model. To jest okrągła stalówka i kolektor, który przez tę dużą liczbę nacięć gromadził sporo atramentu i pozwalał na naprawdę długie pisanie. Tutaj widać właśnie, jak te elementy po rozebraniu się prezentują. To było jeden z ciekawszych wynalazków zastosowanych przy tym modelu. Drugim to była metalowa skówka, po raz pierwszy pojawiająca się w piórach wiecznych, która była nasuwana takim specjalnym mechanizmem. W środku była mocowana, a nie zakręcana. I to jedna z ogromnej ilości wersji skówek, które pojawiały się w Vacuumaticach. I tu już jest ta kolejna wersja, która nie ma jewela, czyli taka klasyczna vacuumaticowa końcówka w tej najpopularniejszej chyba edycji tego pióra. Tu właśnie widać niewielką końcówkę stalówki wystającej i spływak również niewielki. W 1947 roku wprowadzono nowy rodzaj klipsa, tutaj właśnie taką typową już strzałkę. No i tu mamy okazję przyjrzeć się kolejnej edycji w cieleniu skówki i jeszcze jednej. Ta taka bardziej błyszcząca, już widać sfatygowana. Natomiast spływak i pierścień tutaj w środku taki sam jak w poprzednich modelach. Jak widać tutaj na korpusach były wygrawerowane rok produkcji zakodowany tutaj w cyferkach i nazwa modelu oraz tu na niektórych jeszcze numer patentu i oczywiście Parker 51. To wszystko tutaj widać 47 rok, bo 7 na końcu tego napisu była widoczna. Tu już skówka pokryta 14-karatowym złotem i tak prezentują się z grubsza wersje vacuumaticowe podstawowego modelu. Był jeszcze tak zwany model Demi, który widać, że znacznie jest krótszy od tego podstawowego modelu. Miał też krótszą skówkę. Modelem przejściowym między Vacuumaticiem a aerometrycznym systemem napełniania był tak zwany red band od czerwonego gwintu, który tutaj jest widoczny na końcu. Natomiast system napełniania to był taki button filler, jakby bardziej skrzyżowanie chyba starego modelu z nowym. Naciskając ten przycisk na końcu, naduszał taki element na zbiorniczek i pompował atrament. W 1948 roku pojawia się Aerometric, podstawowy model, który przez wiele lat obecny był na rynku w dużej ilości kolorów, tutaj i również w dużej ilości skówek. Te niektóre z nich z początkowego okresu to jeszcze były przed zmianą na tę słynną strzałkę parkerowską. Jak widać, były dłuższe i krótsze te klipsy i pojawiały się także ciekawe kolory, jak ten tutaj Coca.
i skówka oczywiście tutaj jest pozłacana. Ten model bardzo sobie cenię, bo udało mi się go upolować w tym właśnie ciekawym kolorze, w bardzo dobrym stanie, jak widać było. To model w pełnym metalu, pozłacany. Tutaj widać też drobne jakieś usterki, natomiast ogólnie mówiąc jest w bardzo dobrym stanie. Mamy także i oczywiście tutaj takie tradycyjne, najtańsze skówki, tylko polerowane. Przez cały okres produkcji mamy tę samą sekcję, można powiedzieć, kolektor i stalówkę. System napełniania, jak tutaj widać, 4 razy zalecane przyciśnięcie, żeby napełnić ten zbiorniczek z tak zwanego piglasu, który jak tutaj widać przez wiele lat ciągle jeszcze jest sprawny, mimo że jego funkcjonowanie obliczono na 30 lat, a już to pióro tutaj to są po 60. Jak widać, niektóre modele miały tutaj pozłacany ten pasek. To jest wersja podstawowa tego systemu napełniania i w dalszym ciągu na korpusie jeszcze spotykane były wygrawerowane lata produkcji i nazwa firmy. W 1950 roku pojawił się model Special, który właściwy powinien mieć czarny diamencik, jewel tutaj na zakończeniu. Tutaj jak widać skówka nie jest z właściwego modelu. Na końcu widać było także otwory odpowietrzające, które znajdowały się w tych wersjach pióra. Sekcja i te pozostałe elementy stalówka są bez zmian. Jak tutaj widzimy, model był oznaczony, nazwa Special była w środku naniesiona na tą osłonkę pojemniczka z atramentem i stalówka w tym modelu nie była złota, tylko z oktanium. W 1952 roku Anglia zaczyna produkować swoje wersje piór aerometrycznych i to są 4 podstawowe modele, które się w 4 kolorach ukazały i wszystkie miały identyczne pozłacane skówki z takim właśnie tutaj specjalnym grawerowaniem. Cieszę się właśnie bardzo z tego, że wszystkie 4 kolory angielskiej produkcji udało mi się zdobyć. Tutaj widać właśnie, że jest to grawerunek model Parker 51. Dalej mamy na korpusie tutaj grawerunek też, że wyprodukowano w Anglii. Moim zdaniem osobistym jest to ten zestaw to jedna z najładniejszych konstrukcji tego pióra. To zestawienie ze skówką i tych kolorów najbardziej mi się podoba. Tak samo jak w amerykańskim modelu mamy tutaj ten system napełniania opisany. To ostatnie wcielenie Parkera 51 z tego klasycznego okresu produkcji. Niektórzy mówią, że to Mark II, niektórzy, że Mark III. Ewidentnie widać, że jest to korpus węższy, skówka także. Klips mamy taki sam, natomiast mniej ozdobny jest ten model i inaczej ma zakończony korpus, nie wyokrąglony, tylko tak na płasko, właściwie z niewielkim występem i pierścień tutaj taki łączący jest znacznie mniejszy z takim drobnym żłobieniem. Moim zdaniem ta wersja bardzo przypomina Parkera 61, popularne pióro z tamtego okresu, natomiast mnie się mniej podoba. Tutaj widać także, że metalowa ta osłonka nie ma plastikowego elementu już na końcu.
Tak zakończył się pierwszy epizod z Parkerem 51. W roku 2002 firma Parker wypuściła taki model bardzo nawiązujący do pierwszej edycji tak zwanego Double Jewel. Z taką samą mamy tutaj skówkę i klips z początkowego okresu produkcji Parkerów 51 i mamy bardzo podobne, chociaż nie identyczne zakończenie. Ten sam pierścień w środku po zakończeniu sekcji, natomiast napełnianie cartridge converter. No i to ostatnie wcielenie, które pojawiło się niedawno. Już mamy zupełnie inną konstrukcję, nie nasuwana skówka, tylko zakręcana, płaski pierścień i zupełnie inna stalówka. Po lewej stalówka ze współczesnej 51, po prawej ta stara. Natomiast do każdego pióra można było dokupić jeszcze ołówek. W późniejszym okresie zestawy były także z długopisami, słynnym joterem, który dodawany był do zestawów. I na koniec jeszcze taka tutaj migawka kilku opakowań, w których Parkery były sprzedawane i także zestawów z ołówkiem. Tak więc tak prezentowała się w skrócie i prezentuje historia kultowego modelu Parker 51. Tego tuż po Wacomaticu, jednego z moich ulubionych modeli parkerowskich. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i przypominam, że widzimy się na Pen Show. Do usłyszenia.